Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj kolejny raz przychodzę do Was bez makijażu. Po moim ostatnim teście nowej, dziwnej, puchatej gąbki do makijażu poprosiliście mnie, żebym zrobiła cały makijaż tylko przy użyciu Beauty Blendera. Więc na Instastory zapytałam Was, czy mam użyć jednego Beauty Blendera, czy mogę użyć dwóch. Na przykład jednego większego, a drugiego mniejszego. I 60% z Was na szczęście powiedziało, że mogę użyć dwóch. Więc pokażę Wam mój dzisiejszy arsenał. I będzie to właśnie ta dziwna, puchata gąbeczka i mniejszy Beauty Blender together. Więc będę miała obie gąbeczki. I mam nadzieję, że te dwie gąbeczki zagwarantują mi sukces. Nie wiem, czy tak będzie, ale mam taką nadzieję. No to co? Do dzieła. Zacznę od bazy i tutaj użyję sobie Urban Decay Optical Illusion. Nie ma to jak pomocne ucho przy robieniu makijażu. A więc wycisnę ilość, która moim zdaniem chyba będzie dobra i nałożę sobie na twarz. I teraz przejdźmy do tego Beauty Blendera, który będzie używany przez większość odcinka. To nie powinno być zbyt trudne, ale jakoś nie wiedzieć czemu strasznie nie mogę się za to zabrać. Bo tu jest też opcja właśnie wyboru, którą stroną Beauty Blendera będzie się nakładać jaką rzecz. Okej, to poszło gładko, ale to dopiero pierwszy krok, więc lecimy z podkładem. Jako podkładu użyję może czegoś lżejszego, więc wybrałam sobie z Benefitu Hello Happy. To jest taki podkład o mniejszym... wypływa! No! O mniejszym stopniu krycia, ale jak nim potrząsnęłam, to zaczęło mi wypływać. No, nie wiem ile tego nałożyć. Najwyżej będzie za dużo. I znowu użyję tej samej gąbeczki. Na szczęście jest jeszcze wilgotna. Na razie, słuchajcie, to jest bułka z masłem. Są to zdecydowanie normalne zadania do Beauty Blendera. Gorzej się zacznie później, a w ogóle już nawet sobie nie wyobrażam, jak ja zrobię brwi albo rzęsy, bo to jest jakaś masakra. No, wygląda to dobrze. I naturalnie. Staram się, może jeszcze sobie dodam troszeczkę na policzki. W ogóle, słuchajcie, to ostatnio ktoś wpadł na pomysł. Nie pamiętam kto, ale żebym zrobiła... To było takie głupie, żebym zrobiła make-up śpiewany. W sensie, wiem, że James Charles robił coś takiego, tyle że on to jest taki, wiecie, pro. A ja po prostu lubię sobie, nie wiem, od czasu do czasu zaśpiewać jakieś zdanie. Albo powiedzieć coś dziwnym akcentem. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Napiszcie, bo jak gdyby ludzie nie robią takich rzeczy. Ale jeżeli wam się to podoba, to mogę spróbować. Nie wiem, jak to wyjdzie. Very nice to wygląda. Więc teraz czas na korektor. I co do korektora, to chyba znowu pójdę sobie w standard, czyli Shape Tape. W ogóle nie wiem, czy to jest tylko moja konkretna sztuka, czy wy też tak macie, ale on się mega mocno jakby rozlewa i wszędzie jest go dużo i całe opakowanie jest takie brudne. Nie wiem, czy też tak macie. Jak tak macie, to napiszcie, albo może tutaj wrzucę ankietę, jak się w końcu nauczę robić ankiety. Nie narzekaj, tylko rób makijaż. Ludzie nie oglądają cię po to, żeby słuchać, jak narzekasz. Dobra, staram się czy nie wymienić już... Nie, dobra, to jeszcze nie jest ten moment na wymianę. On jest dosyć duży, ale powinnam sobie nim poradzić. Okidoki. Wydaje mi się, że zastanawiam się właśnie, jakie zrobić konturowanie. Bo z tego, co pamiętam, to super wychodziło tutaj konturowanie na sucho, więc może teraz sobie wszystko zapudruję i zrobię konturowanie na sucho. Jeśli chodzi o puder, to wybrałam sobie Kat Von D Lock-It. I chyba użyję tej samej strony, puchatej albo... Może płaskiej? Może płaskiej, no. W ogóle dawno nie używałam tego pudru. Przyznam, że mi się gdzieś zagubił. Dobra, jedno jest pewne. Ta gąbeczka zjada naprawdę dużo pudru, bo nałożyłam go bardzo dużo i jak widzicie, bardzo dużo go zostało tutaj, a mniej jest na mojej twarzy. Ale przez to nakłada też bardzo dobrą ilość pudru, w sensie taką idealną, że już tu więcej nic nie trzeba. Ale przez to muszę wysypać jeszcze więcej pudru. I nakładanie gąbeczką pudru też nie jest niczym dziwnym, przynajmniej dla mnie. Nie mam żadnego problemu z tym. Ładnie to wygląda i mam dziwne wrażenie, że to może być jeden z ostatnich kroków, przy których ten makijaż będzie wyglądał dobrze. Ale, tak jak wiecie, nawet przy takich dziwnych challenge'ach zawsze staram się, żeby było jak najlepiej. Więc może się też zdarzyć, że to będzie jeden z lepszych makijaży, jakie zrobię. Wszystko gładziutko, pięknie rozprowadzone. Kolejny krok.
I do konturowania użyję zestawu od Anastazji i to jest paleta Light to Medium. I wykorzystam moją super sprytną metodę, żeby nałożyć ten produkt tutaj przy załamaniu. Mam nadzieję, że to nie był jednorazowy win, tylko powtórzę to zwycięstwo konturowania. Mam wrażenie, jakby teraz jakoś tak mocniej wychodziło. Może nabrałam więcej produktu. Na szczęście mam jeszcze pod ręką bronzer Hoola Light, który jest jaśniejszą wersją Hoola i nałożę go może trochę wyżej nad to, co nałożyłam teraz, żeby tak udelikatnić, trochę rozetrzeć. Wychodzi z tego coś spoko, tylko tutaj ta dolna krawędź jest taka bardzo mocna. A najgorzej, że ja zawsze jak właśnie mam taką za mocną krawędź albo coś jest po prostu zbyt intensywne, to zawsze sobie to rozcieram pędzelkiem. A teraz nie mam takiej możliwości, więc przeniosę jeszcze trochę tego bronzera tutaj na żuchwę i może wezmę tą stronę, której używałam, a nie, tego używałam do pudru i sobie trochę rozetrę, bo mam wrażenie, że to jest trochę mocne, ale wygląda ładnie, taki airbrushed look. To teraz powtórzę to samo na drugiej stronie, a w zasadzie się postaram. To jest trudne, kiedy chcesz powtórzyć tak naprawdę eksperyment i ratowanie sytuacji, bo może to nie wyjść. Tylko, że zwykle w takich momentach człowiek robi trochę rzeczy na oślep. Więc załóżmy, że to powinno być równo i w miarę podobnie. Może się to uda, a może nie. Jeszcze konturowanko. I second chin eraser. I tak mam wrażenie, że ta strona jest trochę mocniej. Co się dzieje? Dobra, załóżmy, że jest ok. Teraz użyję tego samego jaśniejszego bronzera i spróbuję wykonturować nos, też tak jak ostatnio, ale wzięłam jaśniejszy, żeby nie przesadzić. A to jest naprawdę dobre narzędzie do konturowania nosa przez ten ścięty róg. Perfekcyjnie, albo przynajmniej spoko. Czyli to oznacza, że spokojnie mogę sobie przejść do różu i użyję tutaj NYXa Away We Glow. I pomieszam sobie te 3 kolory. I tutaj użyję tylnej strony gąbeczki, bo już się nauczyłam ostatnio. I tak sobie popacam. Wydaje mi się, że to mamy. I teraz czas na brwi. I tutaj trochę nie mam pojęcia, co zrobić, ale chyba najlogiczniejsze będzie użycie po prostu cienia do brwi, bo z pomadą może być słabo. Więc spróbuję użyć cienia i wezmę tutaj Foolproof Brow Powder z Benefitu i gąbeczkę. Tak. Wezmę sobie mniejsze lusterko, żebym widziała, co robię. I zacznę od tego jaśniejszego odcienia. No i nie wiem, spróbujmy zrobić to samą końcówką. No dobra. Czuję strach. Najgorsze jest to, że nawet nie widzę dokładnie, gdzie ja to przykładam, bo ta gąbeczka jest taka gruba. Okej. Cudem to jakoś wychodzi, więc będę kontynuować. W zasadzie zastanawiałam się, czy nie wziąć może tej mniejszej gąbeczki, ale ją bym sobie zostawiła tylko do oka, ale jakby tutaj coś bardzo nie wyszło, to wtedy też się przerzucę na mniejszą. Jedyny problem jest taki, że tutaj mam trochę za mocno wyrwane brwi i normalnie pomadą sobie tak przejeżdżam, żeby to uzupełnić, a teraz nie jestem w stanie chyba tego zrobić. Ewentualnie jeszcze potem spróbuję użyć pomady. Dobra, pierwsze wyjście za linię zaliczone. To jest masakra. I cały czas używam tego jaśniejszego cienia. Nawet nie wiecie, jak bardzo się stresuję. O nie, nie widzę, co robię. Dobra, teraz chyba czas przejść do ciemniejszego koloru. Tego. I uzupełnię nim braki. A przynajmniej się postaram. Spróbuję tutaj wypełnić, ale to może być taki fail. Dobra. Cześć kotku. Chyba nigdy jej nie widziałam tutaj tak na krześle, jak nagrywałam. Teodoreczko, dawno cię ludzie nie widzieli, co? Niektórzy mogli nawet nie wiedzieć, że mam kota. Dobra, i teraz druga brew. No dobra, powiem wam, że nie jestem zadowolona z efektu. Tak bardzo chcę to naprawić, żeby to wyglądało dobrze, ale tak bardzo nie mogę. Lecimy dalej. Wydaje mi się, że tutaj moje zadanie jest już prawie skończone. Oprócz tego, że wyszło mi wszystko krzywo i nierówno. A czy krzywo i nierówno to samo? Dobra, na razie zostawię to w ten sposób, bo już nic więcej w tym momencie nie jestem w stanie z tym zrobić, bo się tylko sfrustruję i jeszcze popsuję, więc zostawmy to. I teraz przejdę do oczu i tutaj stwierdziłam, że wykorzystam w końcu
moją paletę Flamingo z Violet Voss. Bo tak jak wiecie, kupiłam ją w Stanach, jeszcze jak byłam w lato chyba i do tej pory jej nie używałam. Nie wiem, jak bardzo to jest absurdalne, ale mam nadzieję, że widzicie, że te cienie są w ogóle nietknięte. Nie pytajcie mnie, jak to się stało, po prostu tak się stało. I po prostu mam wrażenie, że dzisiaj tym makijażem zbezczeszczę tę paletę, ale postaram się nie. Od czego by to zacząć? Może użyję takich fajnych, letnich odcieni, skoro mamy prawie zimę. Zacznę od Lemonade. I użyję tyłu gąbeczki, bo to będzie taki bazowy cień. W zasadzie może bym użyła bazy. Moja ulubiona Urban Decay Primer Potion w kolorze Eden. I nałożę sobie najpierw tak i rozprowadzę to, bo nie chcę już, wiecie, brudzić tamtego małego, to może ścisnę ten i spróbuję tak rozprowadzić. No. Nie wiem, czy to widzicie, ale tu się coś strasznego stało. Jest taki, jakby się coś zważyło. I nie wiem przez co, czy przez to, że na tej gąbeczce już jest tyle rzeczy, czy może na przykład coś tak nie gra ze sobą, ale o nie. Zmoczę sobie gąbeczkę, bo może to jest właśnie kwestia tego, że jest sucha. Przez to się może wszystko popsuć. Teraz zachciało się bazy. Jezu, naprawdę mam nadzieję, że to widzicie, ale to jest jakiś, coś tu się stało nie tak. I nie wiem, od czego to jest. O Boże. Nie wiem, co robić. Mayday pomocy. Okej. Będę rzeźbić z tego, co mam. Może mogłabym zrobić z tym, co... może jeszcze nałożę korektor, tylko boję się, żeby nie dodawać za dużo na to oko. Ale dobra, wezmę jeszcze Shape Tape. Może uratuje sytuację. Nałożę go sobie trochę na tył ręki. Zamoczę gąbeczkę. Please help. Okej, wygląda jakby było dobrze. Dobra. Jest lepiej. Zdecydowanie lepiej. Nie wiem, co tam nie kliknęło, ale na szczęście Shape Tape uratował sytuację i mogę przejść do cieni. To ja się przestraszyłam. Więc wzięłam odcień Lemonade. To, co mogę powiedzieć, to to, że wydaje mi się, że Beauty Blenderem krycie jest mniejsze, jeżeli chodzi o cienie. Chociaż, wiecie jak jest, jeszcze nie używałam tej palety, ale widziałam ją na Instagramie i moim zdaniem ma bardzo dobre krycie. A tutaj to jest taki trochę stragul, ale nie mówię hop, może inne cienie będą lepsze, bo jednak żółty jest dosyć ciężkim cieniem. Nie jest źle na razie. I teraz muszę to troszeczkę przyciemnić i może użyję cienia Sandals, czyli wakacyjne sandały. Nabrałam go sobie trochę na bok gąbeczki jakby, obok tego żółtego, ale to może być jakaś jest taki mocno zapigmentowany. Muszę go przerzucić na drugie. Oh man. No nie. Wtedy czego ja się spodziewałam po robieniu makijażu oka Beauty Blenderem. Ja chciałam, żeby to było takie piękne, ale już widzę, że to nie będzie miało miejsca. Dalej, ręce gadżeta. Ale kto wie, może wyjdzie mi z tego jakiś nowy trend. Teraz znowu zamoczę w tym żółtym i spróbuję to jakoś rozetrzeć. Właśnie poczułam beznadziejność sytuacji i powiem wam, że humor mi zrzedł, tylko mina mi zrzedła, bo jakoś nie wiedzieć czemu na początku wyobrażałam sobie, że to może wyjść całkiem nieźle, jak się postaram i nie wiem, będę precyzyjna, ale tak bardzo się myliłam. No dobra, muszę powiedzieć, że jednak nie jest aż tak źle, jak było na samym początku. Coś udało się z tym zrobić, nie jest to wiadomo perfekcyjnie, ale nie jest też bardzo źle. I teraz ten sam cień Sandals przełożę sobie na dolną powiekę. Dobra. Okej, teraz potrzebuję czegoś jeszcze bardziej intensywnego. Może pomieszam odcień Watermelon z Sunnies, czyli okulary przeciwsłoneczne chyba. Zamoczę sobie i tym razem wezmę na ten szpic. Nie wiem, czy to dobrze, że go zużywam do czegoś takiego, ale spróbuję teraz przyciemnić tutaj załamanie. Ale powiem wam, że nie wiem, czy to jest zasługa cieni, czy mojego zaangażowania, ale spoko się rozcierają. Nie jest dobrze, ale nie jest też najgorzej. Teraz przerzucę się znowu na Sandals i znowu na Lemonade. Teraz dolna powieka.
Jezu, jaki ten czarny jest intensywny, to jest jakiś żart. Ej, to jest chyba mój ulubiony czarny cień w tym momencie. On jest jak smoła, więc wyszło mi trochę mocniej niż chciałam, ale załóżmy, że brnę w to. Nie poddam się i, że tak powiem, dokończę to. Ale wow, ten cień jest tak czarny jak kredka. Próbuję to ratować i dodaję trochę więcej watermelona, ale teraz... O nie! Te oka są zupełnie różne. Dobra, myślałam, że jestem w bezpiecznym miejscu, ale wcale nie jestem w bezpiecznym miejscu. Nigdy nie można czuć się bezpiecznie, robiąc makijaż tylko beauty blenderem. Na to wygląda. Ja was bardzo przepraszam, ale ja podejrzewam, że właśnie ten makijaż oka zajmie wieki. Nie planowałam tego, ale tak jak wam mówiłam na samym początku, chciałabym, żeby to wyszło najlepiej, jak tylko się da. Teraz to się nie chce rozcierać. Na początku jakoś chyba to fartownie się wszystko roztarło, ale teraz mam wrażenie, że jestem w martwym punkcie. Dobra, znowu wrócę do metody takiej, że zostawiam coś, z czym sobie nie mogę poradzić i może później do tego wrócę. Więc teraz tylko wykończę dolną powiekę. Okej. Wezmę z powrotem to miejsce z korektorem i może uda mi się to wyczyścić. Boże, naprawdę już dawno nie miałam takiego challenge'u, w którym, sprawy by poszły nie za dobrze. Tak, aż bardzo. Może spróbuję cienia, który się nazywa Beach Ball, czyli jakby plażowa piłka, bo jest to bardzo ciekawy odcień. Natomiast, czym ja go nałożę? Może bokiem. Taki odcień turkusowy. Ja zwykle takich kolorów nie noszę, ale skoro już wypróbowuję tę paletę, to trzeba polecieć grubo. Ale ładny. I like it. I say I like it like that. O, ale ten odcień jest ładny. To mi się podoba. Tylko tutaj teraz na końcu coś dziwnego zrobiło, więc wezmę jeszcze trochę tego czarnego cienia. Nie wygląda to najlepiej. Ta gąbeczka ma już wszystkie kolory tęczy, naprawdę. Mam nadzieję, że ją domyję kiedy... Mayday, jak to się w ogóle stało? Oh no. Ten kolor jest tak intensywny. Jezu, jak ja to zmyję, którą częścią gąbeczki? Boże. Dobra, załóżmy, że nie widać. I załóżmy, że to na razie jest okej. Teraz dodam sobie tylko na dolną powiekę czegoś błyszczącego. Może ten Tidal Wave. I teraz... Już naprawdę zostało mi niewiele miejsca do wykorzystania, więc wezmę ten czysty bok i zanurzę gąbeczkę i dodam go tu. I teraz dodam to jeszcze na środek powieki. O nie. Dobra, bym powiedziała, że jest trochę krzywo. I teraz jeszcze sandals sobie rozetrę tutaj dolną powiekę. Sadelka. Miau. Jestem chora, naprawdę. Ja z moim kotem rozmawiałam w stylu... oczywiście mówię do niej normalnie, tak jak każdy właściciel, ale też przy okazji mówię do niej miau, 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 miau. O Boże, dobra. Załóżmy, że to jest skończona ilość cieni. Już więcej nie dam rady chyba tutaj nic zrobić. A na pewno nie tak, żeby nie zepsuć tego. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce. O Boże, teraz sobie moją ręką pobrudziłam całą tą gąbkę, bo chciałam znaleźć miejsce na jakiś rozświetlacz. Może zrobię to na tej gąbce jednak. Tak, i tym ostrym spróbuję tutaj naprawić sytuację. I co do rozświetlacza, to chyba się wysprycę i użyję od NYXa Away We Glow. I spójrzcie tylko na to. On ma taką różdżkę. I nałożę go sobie różdżką, a potem go rozprowadzę gąbeczką. I to nie jest cheating, bo używam nakładajki, która jest przy produkcie. Alrighty. I teraz chwila prawdy, bo spróbuję to rozetrzeć. Tą dużą gąbeczką. Czy to właśnie zaschło i już się nie da tego rozetrzeć? To może jednak nałożę to na gąbeczkę. Bo ogólnie tak, właśnie tak jest, że mam taką chamską linię, bo okazało się, że to bardzo szybko zasycha, o czym nie wiedziałam. I już nie mogę tego rozetrzeć, więc teraz nałożyłam sobie na gąbeczkę. Jezu, ile to zajmuje czasu, to jest absurdalne! Co ja robię ze swoim życiem? Zamiast zrobić szybki, prosty makijaż, to tutaj robię sobie makijaż tylko gąbką. O Boże, nie. To się nie udaje, to jest za mało precyzyjne, po prostu rozwalam wszystko naokoło. No już nie chcę kontynuować tego. Teraz w ogóle sobie pomazałam po cieniu. Nie.
Muszę wrócić z powrotem do Lemonade, który już jest pobrudzony tym zielonym. O Boże, dobra, nie, ja to tylko psuję. Nie ruszam tego bardziej. Szczególnie, że ten cień się roznosi w ogóle po całej twarzy, więc nie będę ryzykować i po prostu już to zostawię. Jedyne co zrobię, to dodam rozświetlacz we wewnętrznym kąciku i najlepiej było użyć jakiegoś takiego, może złotego? Użyję tego samego triku z rozświetlaczem, tylko wezmę właśnie taki bardziej złoty odcień i nałożę go tu i postaram się to rozetrzeć gąbeczką, chociaż trochę. Okej, jestem zestresowana na maksa. Zauważyłam w ogóle, że już sobie wszędzie poodbijałam ten turkusowy cień, bo mam go tutaj na policzku. Właśnie nie do końca mi się udało spod oka usunąć. Tutaj też on jest, więc po prostu nie jest idealnie. Ale teraz może przejdę do, powiedziałabym, czegoś między linerem a kredką, czyli wykorzystam czubek tego Beauty Blendera i mam farta, że ten czarny cień jest naprawdę czarny i postaram się zrobić taką w miarę kreskę. Do dzieła! Jak się możecie domyślać, to pewnie zajmie mi jakieś pół godziny. Ale bądźcie ze mną szczerzy potem w komentarzach. Nie sugerujcie się tym, że na przykład, nie wiem, nie lubicie i nie chcecie mi sprawić przykrości. Po prostu powiedzcie jak jest. Okej, tyle jeżeli chodzi o eyeliner bądź kredkę. I teraz co zrobić z tym czymś, co mam pod okiem? Nie! To jest jakaś masakra. Może z super daleka to będzie wyglądało całkiem spoko, ale nie, po prostu to... Wiedziałam, żeby tego nie ruszać, bo będzie jeszcze gorzej. Co ja robię? O, dobra, już wiem. Znowu uratuje mi życie pewnie Shape Tape. Po prostu nawalę na to dużą ilość korektora. Tak zrobię. O Boże, to wygląda tak źle. I ta gąbeczka jest już czarna. Więc muszę użyć innego rogu. Tak, chyba tylko to uratuje sytuację. Jak przy okazji nie przeciągnę tego czarnego gdzieś na bok. Nie wiedziałam, że to się tak będzie sypać z gąbeczką, bo ja zawsze najpierw robię podkład, a dopiero potem oko. A tu jestem zaskoczona, bo takie osypywanie nie zdarzyło mi się od czasu, kiedy zaczęłam się uczyć makijażu. Tak. No dobra, teraz dodam na to trochę pudru. Naprawdę muszę wam przyznać, że już dawno nie było takiego challenge'u, żeby to było dla mnie takie trudne. Jak robiłam makijaż palcami, to nie wiedzieć czemu było dla mnie naprawdę spoko. W sensie, jaki problem? Bo tu rozcieram, coś tam, kreska. Nie było żadnego problemu. A tu... No dobra, to teraz już tylko tusz do rzęs i usta. A nie, jeszcze rozświetlacz. Kończyłam rozświetlacza. Użyję sobie tutaj rozświetlacza od NYXa i zamoczę gąbeczkę. O, tu mamy win. I cieszę się, że jednak dopiero teraz to zrobiłam, bo jakbym to zrobiła wcześniej, to bym musiała to wszystko sobie przykryć tym korektorem, który nałożyłam. Może jeszcze dołożę trochę tego pomarańczowego odcienia. O, żeby mi się ładniej zgrywało z okiem. Nice. Dobra, super. To mamy. Tak, akurat no patrzcie, rozświetlacz się udał. Nie, no dobra, tą dużą gąbeczką to chyba nic tu nie zrobię. Okej. To mamy z głowy, To teraz jak ja mam zrobić rzęsy? I w ogóle którą gąbeczką? Może spróbuję to zrobić tą i tak końcówką? Dobra. Użyję sobie podkręcającej maskary z Japonii. Nie pamiętam jakiej to firmy było. K-Palette. No i teraz... Czyli nałożę sobie tutaj na bok. Boże, boję się trochę, że mogę tym zrujnować mój Beauty Blender. Że on się już nie domyje. I to by nie było fajne. Ale co ja w ogóle robię? Użyłam tuż do rzęs na Beauty Blender. Uwaga. To jest tak głupie, że już głupsze być nie może. Więcej tuszu. Ale o dziwo, słuchajcie, to naprawdę działa. W ogóle zobaczcie, jaki ładny odcień rozświetlacza powstał po pomieszaniu tych dwóch. Jeszcze wcześniej ich nie łączyłam. Chyba będę to musiała robić milion razy, żeby cokolwiek było widać. Jezu, gąbeczko, przepraszam. I dolne.
Jeżeli ktoś się stresuje przy normalnym tuszowaniu rzęs, że sobie odbije gdzieś tusz, to ja tu po prostu robię w gacie. Naprawdę, bo w każdym momencie może się zdarzyć jakaś masakra. Dobra, jest tusz nałożony, no nałożyłam go dosyć dużo i ja widzę, że on jest na tych rzęsach. Jak wam zrobię zbliżenie, to mam nadzieję, że wy też widzicie. I przy okazji teraz widzicie, że znowu mi się tutaj coś osypało i nie wiem jakim w ogóle cudem, czemu te cienie się cały czas osypują. Powiem wam, że ten challenge jest wykańczający. Psychicznie po prostu. Co tu się dzieje? W ogóle tuż do, że jest na Beauty Blenderze. Ale teraz już tylko usta. Jeśli chodzi o usta, to pójdę w coś bardziej neutralnego i wybrałam z NYXa pomadkę Sweat w kolorze Rose de Day. I nie mam pojęcia, jak ją nałożyć, ale spróbuję chyba wykorzystać końcówkę tej małej gąbeczki. Wiem, że ona jest brudna już w cieniu, ale to na szczęście był jasny cień, więc podejrzewam, że ta pomadka go pokryje po prostu. I miejmy nadzieję, że to zadziała. Pokryło. No to hopsa. Jeszcze nigdy nie malowałam ust Beauty Blenderem. O, nie jest najgorzej, ale coś jasny ten kolor. Może wezmę taki ciemniejszy brąz. To jest ta sama pomadka, tylko w kolorze Cold Brew. I dodam tak, żeby było trochę ciemniej. Nie daje to super mocnego krycia, ale coś tam widać. O dziwo, powiem wam, że nałożenie pomadki nie jest nawet tyle tak trudne, jak zrobienie oka. Serio, zrobienie oka Beauty Blenderem to jest jakaś masakra i żeby to jeszcze jakkolwiek wyglądało. Ale usto? Bułka z masłem. Prawie. A więc, panie i panowie, teraz mogę wam pokazać skończony efekt i mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy pisali w komentarzu tak, zrób ten challenge, zrób challenge, to się cieszą i są usatysfakcjonowani, bo naprawdę się napracowałam i mam nadzieję, że efekt się wam podoba, mimo że nie wyszedł idealnie, to moim zdaniem najlepiej wyszła baza, cała twarzowa, że tak powiem, plus usta, a całą tą część bym zupełnie pominęła. Więc jak zwykle bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym dziwnym i długim filmie, a tymczasem widzimy się w kolejny piątek na tym kanale i w kolejną środę na kanale Vlog. Dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa! Co tam, malutka? Pokaż się ludziom, kim jesteś pięknym kotkiem. Mruczy. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to musicie nadrobić i kliknąć tutaj na górze.